Witam Was wszystkich dzisiaj. Dzisiaj przygotowuję bazę do likieru z marakuja. To jest w sumie bardzo proste. Ja tu mam taki 5-litrowy słoik i do tego słoika wlewam 1,5 litra tego, to nie jest sok, tylko tej masy marakuja. To jest takie półpłynne. I do tego dodaję 3,5 litra 40% alkoholu. Oczywiście najlepiej wódka czysta, bez żadnych dodatków, no albo taki domowy bimberek. Także to jest właściwie wszystko na razie. Jakby ktoś chciał, żeby ten aromat marakui był troszeczkę mocniejszy, no to można zrobić 2 litry tej masy z marakuja, no i 3 litry alkoholu. I to tak trzeba zostawić przez 5 albo 6 dni. Normalnie jak się robi taki nastaw z owoców, no to zajmuje 25 do 30 dni. A takich owoców twardych. Natomiast to już właściwie jest półpłynne z marakuja. Także nie zajmuje dużo czasu takie nasiąkanie. Także właśnie po 5-6 dniach to można już filtrować. Jak będzie gotowe, no to oczywiście wrócę, pokażę jak ja to filtruję, żeby to później było mniej więcej klarowne. I jak już jest przefiltrowane, no to później trzeba zmieszać to z syropem, z odrobiną wanilii, jak to komu pasuje, ale to też zależy, bo to właściwie samo z marakuja to jest dobre. Także jak będzie skończony, to ja wrócę i dalej Wam pokażę. A tym razem do zobaczenia. Witam Was w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy filtrować bazę do likieru z marakui. Marakuja już właściwie jest wystarczająco, była jakieś 6 dni zalana alkoholem. Tak możemy zacząć ją filtrować. Najpierw trzeba oddzielić pestki i tą taki, nie wiem jak ja nazwę, taki żel tej marakui, a później robi się następną partię filtrowania, także zaraz Wam to pokażę. Przez zwykłe sitko do czystego garnka, najlepiej ze stali, nierdzewnej, powolutku przelewamy. Trochę to przegniatamy tą masę, żeby najwięcej smaku dostało się do płynu. Tak przecieramy trochę przez sitko, niewiele. Okay. To właściwie już się nie nadaje.
I tak robimy, aż się opróżni cały zbiornik. Jak już przefiltrujemy z grubsza cały słoik, no to wlewamy ponownie do tego słoika tą pierwszą fazę przefiltrowaną. Przekładamy na chwilę. I teraz do sitka wkładamy zwykłą watę aptekarską. Ale robimy takie warstwy, żeby ta wata ładnie filtrowała i żeby się nie rozmywała. Ale nie za dużo, bo to jest dopiero pierwsze filtrowanie. A jak za dużo zrobicie, to ta wata się zaraz zapcha i to filtrowanie będzie bardzo powoli szło. To nie chodzi o to. Niektórzy też używają filtr do kawy, ale to nie jest dobre, bo ten filtr momentalnie się zapycha tymi pektynami owocu i zajmuje to wieki. Wata jest doskonała, wata nie zmienia smaku, jest sterylizowana, nie ma żadnego problemu. O, i to jest wszystko. Ja tu jeszcze kładę małe siteczko, żeby tą watę przygnieść, żeby ona się nie rozmywała podczas wlewania. To tylko dlatego. Czasami to można też tą watę umieścić w gazie. Takie warstwy gazu, warstwa gazy, warstwa waty, warstwa gazy, warstwa waty. Ale ja to robię później, jak robię ostateczne filtrowanie, bo wtedy jest to bardziej wydajne. No i proszę, to już jest mniej więcej ten pierwsze filtrowanie z grubsza. Jest znowu w słoiku i to powoli przelewamy. To będzie trochę wolniej, także nie będę tego całego pokazywał, ale bo po prostu ta wata się będzie zapychała trochę tymi pektynami owocowymi i ten proces jest troszkę wolniejszy, ale jest dużo szybszy niż przy użyciu filtra od kawy. No i tak trzeba tą watę ustawić, żeby przy nalewaniu, żeby ten płyn nie wypływał poza tą watę, bo wtedy to bez sensu jest, nie ma tego procesu filtrowania. To pierwsze filtrowanie to zajmuje jakieś 10 minut, bo jednak te pektyny są tu jeszcze obecne i one blokują zatykają tą watę i to jest proces trochę wolny, no ale dużo lepszy niż używając filtru od kawy. Teraz to wlewamy ponownie do tego słoja. To już jest dużo bardziej klarowne, ale jeszcze jest mętne. I to odstawiamy na następne 2 do 3 dni. Jak nie jest szczelne, to trochę przykrywamy plastikiem. Odkładamy na jakieś 2 do 3 dni, żeby te pektyny osiadły na dnie słoja. Jak one osiadną na dnie słoja, to będziemy robić następne filtrowanie już lepsze, bardziej wydajne. A jeżeli to trzecie nie pomoże i nie zrobi się klarowne, to trzeba będzie zrobić czwarte. Też przez watę, tak samo.
Tylko że te trzecie i te czwarte to już idzie dużo szybciej, bo już jednak tych pektyn jest mniej i ta wata się tak nie zatyka i za każdym razem jest widoczna poprawa. Także to teraz sobie posiedzieć ze 3 dni, żeby osiadło na dnie ładnie, a jak już będzie gotowe, to znowu wrócę i Wam pokażę ostateczne filtrowanie, a później już mieszanie ostateczne likieru z tym z syropem. Już minęło kilka dni i fusy z owocu opadły, także możemy jeszcze raz to przefiltrować. Zobaczymy, jaki będzie efekt, bo niestety marakuja jest dosyć trudnym owocem do filtracji, bo te fusy są bardzo drobne. Ale nic, próbujemy. Tak samo, wata jak poprzednim razem. I przelewamy. Teraz powinno być dużo łatwiej. Jak widzicie, pochodziło szybciej, a tutaj na dnie zostaje sporo tych fusów. To najlepiej trzeba opłukać, no najlepiej to by było wodą destylowaną albo taką wodą kupną z butelki. Tak, ja to teraz chwilę opłuczę wodą i teraz wrócę. No już jest dużo bardziej klarowny, ale jeszcze brakuje. Także to jeszcze przepuszczę raz przez czystą watę. Jak widzicie, to teraz dużo szybciej przechodzi przez watę, bo już te fusy nie zatykają waty. No jak widać, już jest bardziej klarowny. Takie podwójne przepuszczenie przez watę to nie traci się dużo, no ale jakieś 100-150 ml się traci. Niestety nie ma tej waty co wyciskać dużo. Także to teraz znowu stawiamy jakieś 2-3 dni
i zobaczymy, czy coś jeszcze osiądzie, ale wątpię. Jak coś osiądzie, to jeszcze raz przepuszczę, a jeżeli nie, to już będę mieszał za 2-3 dni z syropem i to wtedy Wam pokażę produkt końcowy. Witam Was ponownie. Dzisiaj wreszcie będziemy kończyć produkcję likieru z marakuja. Tutaj mam parę litrów dobrze przefiltrowanej marakui z alkoholem, a tutaj mam syrop z cukru. Syrop robię w ten sposób. Wielu ludzi robi syrop dosyć słodki. Dają 2 kg cukru na 2 litry wody. Dla mnie to jest trochę za słodkie. Ja to robię ciut inaczej. Albo tam proporcje litr na litr. Litr na kilo cukru. Ja daję na litr wody 3/4 kg cukru. To trzeba dobrze zagotować, rozmieszać i ostudzić. Temperatura ma być pokojowa, taka sama jak alkoholu. Także i wlewamy taką samą ilość alkoholu i taką samą ilość syropu. Teraz, jeżeli dla kogoś alkoholu jest za mało, no to może dolać 100 czy 200 spirytusu. Zależy jak mu pasuje, dlatego że normalnie jak się owoce maseruje, to owoc nie daje tyle soku i nie rozcieńcza tak bardzo alkoholu. Natomiast marakuja jest w takim stanie półpłynnym, także jak wlewamy na przykład na 1,5 litra 3,5 litra alkoholu, no to z tego dostajemy około 4 litrów tej nalewki. W związku z tym pół litra to jest z tego soku z marakuja i to trochę rozcieńcza alkohol. Jak dolejemy wtedy taką samą ilość syropu, to ten likier nie będzie miał 20%, będzie miał około 15%. Także jeżeli ktoś chciałby mocniejszy, to tylko dolewać, może sobie dolać tylko spirytusu. Także bierzemy się. Ja tutaj w garku, wewnątrz garka mam działkę i żeby specjalnie z tym nie walczyć, to ja nalewam 2 litry . Alkoholu i też 2 litry syropu. To dobrze należy wymieszać. Najlepiej to drewnianą albo taką silikonową łyżką. Okay. Spróbujemy troszkę. No niezłe. Teraz do tego można dodać wanilii. Nie jest to konieczne, ale ja lubię. Nie dodaję dużo. Na każdy litr likieru dodaję 1/4 łyżeczki. W związku z tym, że tu mam 4 litry, to dodaję 1 łyżeczkę wanilii. I to wszystko. Ale to też, jeżeli ktoś lubi więcej, to doleje więcej. Jeżeli lubi mniej, to mniej. A jeżeli nie lubi, to nie dolewa w ogóle. Także ja w tej chwili mam łyżeczkę
I to jest na 4 litry likieru. Zamieszamy to wszystko ładnie. I tu mamy już buteleczki do rozlewania. Butelki muszą być dobrze wymyte. No i ja je parzę też później wymyte. Ja jeszcze je wkładam do pieca na 130 stopni, podgrzewając powoli oczywiście, żeby nie popękały. Podgrzewam do 130 stopni i tak trzymam przez 10 minut. Później wyłączam piec i daję im ostygnąć. I do takich butelek dopiero wlewam moje likiery. To musi być dobrze wysterylizowane, żeby nie było jakichś niemiłych niespodzianek. A do tego, to żeby się nie zatykało podczas wlewania do lejka, to ja tutaj wkładam kawałek takiego sznureczka, żeby było oddzielone trochę od butelki i żeby powietrze miało którędy uciekać. Także taka mała sztuczka, żeby w lejku za bardzo nie bąblowało. No i wlewamy. I to już jest właściwie gotowe. Wymieszane i wlewamy do buteleczek. Widzicie, z tym sznureczkiem to bardzo ładnie się rozlewa. Jedna już jest. Wkładamy tak troszeczkę tego sznureczka, lejek i dalej. To właściwie można już pić od razu, ale lepiej jest odstawić na jakiś tydzień co najmniej, żeby te smaki dobrze się wymieszały, ale ja spróbuję mimo wszystko, żeby mieć pojęcie, jak produkt wyszedł. Na zdrowie. Super. Wspaniały. Ilość alkoholu odpowiednia, kwasowość odpowiednia, słodycz też. Dla mnie to jest bajer. Także to właściwie jest wszystko. Cała robota. Polecam, bo jakbyście mieli dostęp do marakuja, to naprawdę warto, bo to jest przepyszny likier. Także na razie to jest wszystko. Żegnam się i do następnego razu.